Siemanko moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku w tej nowej serii. Jest to dokładnie drugi odcinek. Tak jak mówiłem, teraz będę robił odcinki typowo tematyczne i tematem dzisiejszego odcinka będzie najtańsze Airbnb, nie wiem czy na świecie, czy nie wiem czy gdziekolwiek w ogóle można się przespać u kogoś za 3 zł, nie licząc darmowych noclegów, bo oczywiście darmowe noclegi są. Jak sobie wejdziecie, na przykład zarejestrujecie się na Couchsurfingu, możecie znaleźć darmowy nocleg. Ale ja nie mówię o darmowych, ja mówię o tych, za które trzeba płacić i takie, które oferty możecie znaleźć na Airbnb. I ja właśnie w takim noclegu dzisiaj sypiam, który jest za $1. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Pokażę Wam, co tam na mnie czeka i powiem Wam szczerze, że nigdy w życiu nie spotkałem się z tak tanią Airbnb, a jest w Bangkoku. Dostałem dokładne wytyczne od pana, u którego nocuję. Jest to nocleg u niego w domu. Sawadee Cup. Dokładnie mi wysłał zdjęcie po zdjęciu. Powiedział, że jak będę naprzeciwko szkoły, mam skręcić w lewo, że będzie stała niebieska lodówka. Yes. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. To jest ciekawe. Wiecie, ja wiem tam czego się spodziewać, bo ja tego noclegu specjalnie szukałem. To nie jest tak, że jestem tutaj przypadkiem. Dobra, mam skręcić w lewo. O. I tutaj klucze będą na mnie gdzieś czekały. Tu jest jedna kłódka, ale chyba nie. Tutaj dam się. Tak, tutaj mam dokładnie być. Patrzcie, jaki miły pan. Piotr, we wish you success, becoming the richest number in the world, the most successful person on the planet. Thank you for coming here. You are a good person. Wow. Tutaj jest boss room number 2. Room 1, 2, Aha. this. 1, 2, and number 3? Where's that? There is number 3? Okay. Sofa boss. Dobra. Boss room toilet. Czekajcie. Boss room numer 4. Okej. Ja muszę iść do góry. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Klapki trzeba zostawić, wiadomo, żeby nie nabrudzić. This way. Okay, I find it. Thank you so much. Boss room. Numer 3. Okay. This the key. The This, key, the no, key. I have a key. Yeah, I have a key This already. one. Okay, just for close it, yeah? Okay. No i tak, włączyłem sobie już wiatrak. Woda na mnie czeka, przygotowana, elegancko. To nie zupełnie wiem, do czego jest. Suszarnia. Jakbym chciał sobie coś wyprać. Tu wiadomo, moskitiera, no bo komarów pewnie nie brakuje. Do tego jest tutaj lampka jedna. Miastko, duża lampka, ciekawe czy działa, znaczy duża lampa. Ciekawe czy działa. Nie wiem gdzie się łączy, ale pewnie gdzieś jest. Tu nie ma, tu nie ma. No dobra, no mniejsza z tym. Stolik, tutaj mam zasady obsługi roli. Dostałem rolkę papieru toaletowego. W razie czego jakby się coś działo, numer alarmowy. Proszę uważać na gołych gości. Anyone who personally know US President. Message them, call them. Dobre.
Okej, następne. Please do not secretly sell cocaine. Tak, to nie wolno tu sprzedawać koksu, żeby nie było. Nie no dobra, to już mi się podoba naprawdę. Ma poczucie humoru pan, także najważniejsze. I tak się osiąga sukces, nawet jak się ma taki pokój do wynajęcia. No materac już widać. O, ręczniczek dostałem czysty. Materac. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Jaki widok z okna mam. No źle. Idę się przejść, żeby sobie zobaczyć, co tu jeszcze jest w okolicy. No i tak, i teraz sami ocencie szczerze. Czy myślicie, że ten pokój jest warty $1, czy nie? Bo po tym, co byłem w niektórych miejscach, chyba $1 jest warty. Nie, ale to jest takie ciekawe, że wiecie, to nie jest łatwo się dostać. To jest najlepsze, bo tutaj oni mają zrobiony tak dobry marketing, a w sumie to influencerzy zrobili dobry marketing tego miejsca, żeby pomóc temu panu, bo ten pan, który to prowadzi, jest naprawdę przemiłym człowiekiem. On naprawdę zaprasza tu ludzi. Tutaj pierwsza noc kosztuje $1. Jeśli byście chcieli zostać dłużej, to pewnie mało osób by w ogóle chciało, ale jeśli ktoś by chciał zostać, to już każda kolejna noc jest droższa. Ale ze względu na to, że pan lubi przyjmować gości, to pierwsza noc za $1, bo on lubi poznawać ludzi. Widzicie, jak mnie przygotował, przywitał, specjalnie wydrukował, że mnie wita, że życzy mi jak najlepiej w życiu. I to jest podejście naprawdę niesamowite. No powiem wam, że nawet z wiatrakiem przy tych 36 stopniach jest ogień. A pomyślcie, jak ktoś przyjeżdża na przykład tu w kwietniu. W kwietniu w Bangkoku 40 to jest taka norma po prostu. A jest i więcej. A dużo ludzi tak żyje. Nie mają klimatyzacji w domach. Tylko są przyzwyczajeni też w sumie. To też jest inaczej trochę. This is the boss, the owner of the my house. house now. I born in here and living in here. My mother live here in Chiu. How many years you have? How old are you? You guess what you think? You're very young, for sure. I don't know, around 20? No, more than 20. More than 20. 34. 34? Yeah, I'm old. You look like 20. Okay, this my bedroom. I sleep here every night. This is my bedroom, bed, and this is my office here. Yeah, I working here, Airbnb. And this balcony can say hi with every guest. Room 1, 2, 3, 4, and this room 5, my room. Okay. All the time you have a full here? Because Yeah. now this place is very popular, yeah? Yeah. About the very influencer, popular. they help you with the popular. Yeah, now they come a lot. I will see a little for this time. This can say hi with room 2. Yes. They can talk with everyone. This room 3. And okay, I will show Tak, around. tutaj mój pokój. Idziemy się przejść, zobaczyć sobie dookoła. Zamknę tylko, żeby nic nie wlatywało. This woman toilet. Okej. Damska toaleta. Tutaj This woman for women. washing area. This washing here. Tutaj się naczynia myje. This the Przygotowane. fridge for everyone in here. Okay, for all guests, yeah? Yeah, for all guests. This the kitchen. The plate you can cook here. This for cooking. Kettle you need to use that stair because electric not good. Need to move to that way. In the room, electric working, yeah? In the room, Here. inside?
It's work, but Yeah. if you kitchen here is electric will off. Okay. or Okay. Okay. This the shoe. If you have a lot of shoe, you can keep it here. Okay, this is the man toilet. Can shower or toothbrush. Okay. Tutaj prysznic jest Private space for you. i toilet. Like local toilet. Blow water to your body. Thai style only. Thai style, yes, exactly. Yeah. Czyli musicie po Shower prostu like brać Thai style. sobie z miski i się polewać. Very local. Bardzo lokalny styl tajski. This that, but bottle, I will keep it for sale. Oh, you can sell the bottle? Yeah, I can sell for bottle for money. Okay, how much they pay for 1 kilogram? I'm not sure. Maybe $1. Not too much. Not too much, okay. This the trash. Okay, this sofa you can book. Actually, I you have can- both can sofa. stay. Yeah, both sofa. Private sofa. Yes. You can stay. Dobre. Have Netflix. Private sofa for the boss. Netflix. Netflix for sofa. Dobrze, to Okay. masz robione. And this the lobby. Lobby my house. Lobby. Okay, and this is the room from the guest, number Yeah, 2. Number 2, but you need to come here. Okay, you need to use the stairs. This so strong, like standard Airbnb. I renovate for this stair. Renovate by every guest who come here and they want support and make strong stair for safety for For safety, for sure, yes. global platform. This room is top 10 the best place in this world on Airbnb. That's why Airbnb need to renovate. Yeah. Yes. Są metalowe. Wcześniej jak It's, byłem, znaczy jak widziałem na tym, to nie było. Były drewniane, to tam się drabiną wchodziło do góry. Gym, Gym, swimming pool. Hey, you, swimming have, pool. you have everything here. Yeah, you can swim here if you want, and smoking area. You Smoking can area. smoke here. Smoke Dobry and jest gość. fitness together like a shoe. Yeah, you can smoke Smoke and train. together. Thai style, this is Thai Yeah. style. Exactly. Yeah, this shoe look at the forest. Okay. Shoe for enjoy. Okay, great. This all complete private. This my house. Actually, this one. How too. old, how old is one this too. house? How old? Maybe 40 before I born. 40 years old, yeah? Yeah. But your family living here before? Yeah, they passed away already. Okay, okay. You living here now or alone here, Alone here with guests. yeah? Okay. Good idea, because always you can meet some good people. This spirit protect from this house. Thai culture. Yeah, from Buddha, yeah? People Thai believe have spirit inside for take care house like God in Christian, I think. Yeah. But can you explain me why always people giving the red Fanta? Red Fanta is for drinking. Yeah, for but spirits. they like it red color or why? Yeah, can everything. Coca-Cola, Everything, yeah. everything. Because I But why I not- many times I see red Fanta and never know why red Fanta. Because it's maybe just beautiful. Maybe that's why. Not Okay. can change Coca-Cola. Engineer professional design. Yes. Very strong. Yeah, Yeah, now it's really good because before I see the picture was not like this. I tutaj wejście było w ogóle, tutaj stała drabina i tu się wchodziło do pokoju, bo tam to połamane było wszystko. Can you explain me why you're doing for $1 Airbnb? What is your idea? Because I just want to try how possible the house like this appear in Airbnb can do or not, and try to learn about what Airbnb think and what Airbnb will, what they concern or anything like a learning. My house like a learning for how to do Airbnb actually. Okay.
But you like to meet some new people and like get new Yeah, friends uh, from international friends. That really matter because people when you live with positive people will change. I know about this. That's why I choose people in Airbnb is positive. I mean not everyone, but I choose with myself. Yes. That's why my house like everyone in here we know each other, no stranger. Feel like comedy series or something like that. Okay. Just foreigner, Europe, America, but sleep the house like this is different in this world. Maybe just my house, only my house in Thailand for sure. Okay. But some Thai people as well coming here to your Airbnb or people- more international people? International people a lot. Thai people a little. They influencer, very famous people. Thai people, people something like that. How many years do you have this Airbnb? 3 years already now? Because you showed me this year, last year, and 2 years ago, yeah? This Yeah, is 3 2 years. years. 3 years. This the third year. This is third year, yeah? Okay, you show me first year was like 3 Polish people, last year 6 Polish people, Yeah. and now this year you I'm the number first 1. You think? I think after my video, more people coming now to you. Hope you win. How many people? Yes. First is a German win top. Second American, Okay. and the third who know? No one knows. Okay, we'll see now. This is like good challenger for Polish people. Yeah. If they want to be number 1, they have to come to your Airbnb. Yeah, for this year. Okay, but you know, this is This not the like start. easy to find your Airbnb, you know, because I have to find like from ChatGPT, because if I try to do on Airbnb, I cannot find it. I don't know why. Maybe you have something like you block something or I mean, Airbnb book. I'm not sure too much. Actually, this page I accept. Okay. People, example, 100 people book. I will let you know. I think can appear, but I don't sure. It's up to you. But I say how I do. Okay. I reject people a lot. This Yeah. guy bad review. This guy look like not respectable. This guy negative people. Okay, you choose. Yeah, you I choose. choose. Yeah, which one you want to hear to your house. That's why Airbnb don't want show in top because it's not normal page. Yes. Okay. They want people like business. Everyone come. But my page not like this. I don't want people like come here. Yeah. No, it's up to you. It's a deal. If you think okay, see everything, come. If you're not okay, no problem. Only My for- page is not Yes. for everyone. Only positive people, yeah, with good vibe. Yeah, good vibe. Exactly. This is good choice. Exactly. You know, because not bad people here, only good people, and you know, always people are friendly when they come into your house. Yeah, very friendly. That is very good. I have group talking first get until first get until now. Big group. Okay. But private group I can show you but cannot. Yeah. Okay. 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 Thank you so much, and I wish more people coming here. Can I leave the link in your Airbnb No, in my cannot, video? no. Not leaving. Not leaving. Okay. Not, If the people want to come, they have to find you. Yeah. yeah, they have to fight. That's very good. Not good. I mean, someone think my pet is danger. They will report. It happened before. That's why I need to renovate the stand. Okay. But I don't want. I they don't want report that. to Airbnb. People they never stay in my house. They don't know that the house like this is very dangerous. I need to report. Have people okay. like that in social media. Okay. Because happened before that, but I don't want to show the link. Okay. That's why you. It's Okay. danger. It's danger. Okay. I understand now. You know me. People in this world they don't know how I different in this, Okay. with another Airbnb. They don't know. They think the who owner the house like this is a danger people. Not good. Okay. They believe that. I don't understand them because I'm different. I'm not same Yeah, another host. I think another if you have house like this maybe have bad guy. Yeah, true. But I'm not. Oh, you're a good guy. Yeah, Exactly. You're a good guy. Very friendly and very smiling. That's good. Okay. Okay. Thank you so much. No i siemanko w kolejny dzień.
Moi drodzy, dzisiaj, żeby jeszcze nie kończyć tego vloga, pokażę Wam trzy fajne miejsca, które warto odwiedzić, jak się jest w Tajlandii. Wiadomo, no macie Wat Arun, Wat Po, Pałac Królewski. Chociaż ja uważam, że jak ktoś idzie do Wat Po, to Pałac Królewski się nie opłaca, albo jak się idzie do Pałacu Królewskiego, to Wat Po. Ale myślę, że chyba Wat Po jest bardziej interesujące. A zresztą jak jesteście już w Wat Arun, wystarczy przepłynąć na drugą stronę rzeki i jesteście w Wat Po. Przy Pałacu Królewskim robią troszkę skamy, że jest zamknięty i tak dalej, to tego nigdy nie słuchajcie, bo on jest otwarty. Ale dzisiaj zabiorę Was, czekajcie, jedno, drugie, albo w dwa, albo w trzy miejsca. Zobaczymy, jak mi się ułoży trasa. Kawka z 7-Eleven i można zaczynać dzień. Jesteśmy właśnie przy Terminal 21. Miejsce, gdzie jeśli szukacie taniej dostępu... Ty, ale się wpasowałeś w te kwiatki. Różowo. No, także jak szukać najtańszego food courtu, to na pewno będzie Terminal 21 z pysznym jedzeniem, gdzie można nawet po 30 batów sobie już zjeść. Wczoraj w ogóle nagrywałem odcinek dla Was i szukałem miejsca, gdzie po 25 batów można kupić takie gotowe posiłki. I tego jest dużo w Bangkoku, ale nie wiem jakim cudem wczoraj właśnie jak potrzebowałem, to nie znalazłem. Ale dzisiaj zobaczę, to w dzisiejszym odcinku Wam pokażę. I dodatkowo jedziemy teraz do świątyni Pak Nam, dokładnie. Tak się nazywa. To jest świątynia z wielkim, złotym, świecącym Buddą. Ale to jest największy złoty Budda? Chyba nie. Największy złoty Budda? Nie największy. Ale jest ogromny. W ogóle świetnie go widać, jak bierzecie sobie rejs po rzece też, łódką. Tylko prywatną już, bo tam po kanałach się wtedy pływa. A ja Wam pokażę dzisiaj troszkę z innej strony, czyli pokażę, jak tam po prostu pójdziemy do tej świątyni i oczywiście przelecę też dronem. Jedziemy tam MRT linią, czyli Blue Line'em. Później będziemy musieli jeszcze 10 minut sobie podejść. To jest świetna sprawa, piękny dzień nas dzisiaj czeka. Ile bilet? 90. Za dwa, po 45. Tak. Czyli 5 zł. Tu Wam mogę pokazać, ale to i tak jeszcze nie są takie jak chciałem. To na przykład za 35 batów albo za 25. Ale to jeszcze nie jest tamto. Tamto po 25 to normalnie było elegancko. Takie to jak tu za 35 to można kupić takie samo za 25 tajskich batów, czyli za 2 zł 70 groszy posiłek. No i właśnie nam się rozpadało. To jest pogoda w Tajlandii, nieprzewidywalna. Wpadliśmy na jeszcze lepszy pomysł niż było w planach. Chcieliśmy Wam pokazać ogólnie świątynię, ale za 20 minut, czekajcie, nie wiem czy my idziemy właśnie do środka, czy nie idziemy do środka, bo jest tu taki spocik, kawiarnia po drugiej stronie rzeki. Z jednej strony jest właśnie ten siedzący Budda, świątynia, a z drugiej strony jest taka kawiarnia z widokiem. To jest piękne i świetne miejsce, które chcę Wam pokazać. A może by to będzie jakaś fajna podpowiedź dla kogoś, kto by chciał na przykład z tej strony zobaczyć tego Buddę, żeby nie wchodzić do środka, nie płacić za wejście, tylko iść sobie do kawiarni, na przykład w kawiarni się coś napić i też zobaczyć. Myślę, że to naprawdę fajny pomysł i zaraz Wam zdradzę, gdzie to jest. Dobra, musimy tutaj przejść jeszcze kawałek, a my na drugą stronę ulicy, drugą stronę rzeki idziemy? Na drugą stronę rzeki trzeba przejść jeszcze od świątyni. Tak w ogóle, moi drodzy, chciałem Was zaprosić na nasze Instagramy. Na moim Instagramie niedługo będzie 400 000 obserwujących, także serdecznie zapraszam, kto się nie obserwuje. Podróży Wojownika YouTube i oczywiście na Lality, czyli Lala Oroś.
Tak się nazywa ta miejscówka. Hidden Bangkok. Jest takie teraz dość popularne w internecie miejsce. Ja sobie fajnie wymyślił to w ogóle. Także też chcemy to wam pokazać. Myślę, że to też będzie fajna miejscówka. Na przykład my przyszliśmy sobie tutaj na śniadanie i na kawę. I wieczorem też nie wiem, zaraz zobaczę, które jest otwarte. Wieczorem widziałem, że też jak ten Buddha jest podświetlony, to też kapitalnie to wygląda. My dzisiaj na wieczór mamy inny plan, akurat dlatego na śniadanie tu przyszliśmy. Do 7 ma się otwarte, od 11. No i patrzcie, tutaj sobie jecie śniadanko z takim widoczkiem. W tym oto pięknym miejscu przy kawce, no idealny spocik na kawkę, jeśli ktoś chce przyjść albo coś sobie zjeść. Chciałbym bardzo Was zaprosić do naszej agencji nieruchomości Twins Real Estate Phuket. Sprzedajemy mieszkania na wyspie Phuket. Coś idealnego, jeśli ktoś chce zmienić swoje życie lub po prostu zainwestować, żeby zarabiać na tym. W tamtym roku do Tajlandii przyjechało na samą Phuket przyjechało 17 milionów turystów. Rynek cały czas się nasyca, co roku przyjeżdża coraz więcej osób i te nieruchomości są naprawdę potrzebne. Także wynajem idzie bardzo dobrze, sam wiem, bo mam parę mieszkań na Phuket. Także serdecznie polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam na naszego Instagrama Twins Real Estate Phuket. Tam możecie się odezwać lub po prostu napisać na numer WhatsApp, który też tam jest podany. Czekamy tutaj na obiadek, a powiem wam jedną sprawę, bo jeśli ktoś na przykład budżetowo podróżuje, nie ma pieniędzy, żeby zapłacić, żeby wejść tam sobie do świątyni, tutaj za bardzo też nie chciałby nic kupować, to zawsze możecie po prostu przyjść tutaj pod tą kawiarnię. Tu jest taka uliczka, tu jest murek, gdzie ludzie przychodzą i robią sobie zdjęcia, pykną sobie fotę, nagrają sobie film i idą dalej. Koszt 0 tajskich batów. Taka fajna, mała podpowiedź. Jest mój Bolt. Tutaj się jedzie albo na Bolcie, albo na Grabie. Bolt jest dużo tańszy. Sawadee krap! Tutaj na górę będę tam szedł. Możecie zobaczyć tutaj na filmiku, jak to fajnie w nocy wygląda. Zaraz zobaczysz, czy wieczorem też to jest otwarte. Way up to the mountain, ticket point. Dobra, tam muszę iść. No, ale trafiłem akurat przez kolejne 2 godziny zamknięte. Ale nie fart. Złota Góra. Dobra, przejdę chociaż tyle, ile dam radę. I wlecę później dronem. I wam pokażę z drona. Niestety, ale 2 godziny nie mogę tu czekać. Świątynię to zaczęli budować w 1350 roku. Jest to świątynia, która jeszcze za czasów królestwa Siamek Ayutthaya była stolicą. To wtedy już powstała ta świątynia, tutaj pielgrzymki robili właśnie na Złotą Górę. Później jak Bangkok stał się stolicą kraju, świątynia została znowu odnowiona. Teraz możecie ją oglądać. Piękna jaka jest. Czekajcie, mnie tu wpuszczą w ogóle. Na razie idę do góry, nikt nie sprawdza biletu, ale pewnie do samej świątyni. Później się już nie da wejść. Okej, dobra. Czyli tutaj po prostu zamknięte. Ale jakbyście chcieli wiedzieć, od 7 do 19 jest otwarta, czyli wieczorem można fajnie zobaczyć. I na zachód słońca i wieczorem. Chociaż tak, chyba raczej tak tylko. Jak już jest wieczór, to zamykają. Prawdopodobnie zamknięte jest, bo jakieś modlitwy są. Ale akurat trafiłem, no trudno. No to cóż, trzeba się gdzieś schować, delikatnie. Wejść w jakąś uliczkę i odpalić drona. Jak się nie da z jednej strony, no to z drugiej. Jak nie drzwiami, to oknem, jak to mówią. Jak wiadomo, w tajskich świątyniach nie można być, wiecie, kobieta odsłonięte ramiona,
kolana. Facet dobrze też jakby miał długie spodnie, także macie zawsze możliwość wypożyczenia sobie. Albo kupić można. W wielu miejscach przeważnie jest tak, że darmowe to jest po prostu. A musi płacić naprawdę jakieś 20 tajskich batów, jakieś takie naprawdę grosze. Macie możliwość sobie zrobić taką sesję ładną za 300 tajskich batów. O, w starym stylu. Ciekawe. Ale jeśli byście chcieli coś takiego, to zdecydowanie wam to polecam zrobić pod Wat Arun, czyli najbardziej znaną świątynią tutaj w Bangkoku. Też się wypożycza stroje i można sobie tam porobić takie zdjęcia. Mogę wam sesję zrobić całą z piękną świątynią. Myślę, że to jest zdecydowanie najlepsze miejsce do tego w całym Bangkoku. No i to była druga ciekawa propozycja dla was. Oczywiście będzie ich dużo więcej, ale nie chcę wszystkiego pokazywać w jednym odcinku. Kolejne miejsce, to nie będzie żadna świątynia, a to będzie raczej coś specjalnego, co dawno chcieliśmy zrobić, będąc w Bangkoku. No, zobaczycie, ale to już później. No i tak, przyjechaliśmy teraz na stację Ekmai. Z naszej stacji zapłaciliśmy 22 tajskie baty, czyli 2,50. Idziemy do miejsca, które niedawno powstało. Znaczy my niedawno je w ogóle znaleźliśmy, także nam się wydaje, że powstało niedawno. Jest to najbardziej szalony masaż, jaki jest. Ale żeby was to nie zmyliło, że mówię masaż, musicie zobaczyć, o co chodzi. Mogliście wiedzieć albo nie. To jest masaż dyskoteka. Robią tam całe show. Leci muzyka, światła są. Masują wam ręce i nogi przez godzinę. Znaczy barki, ramiona i nogi. No i macie całkiem niezłą zabawę. Zaraz to sprawdzimy. Chcielibyśmy zapytać się, dowiedzieć, bo dzisiaj chcieliśmy to przyjść. Pan mówi oczywiście, że w weekendy to jest w ogóle tyle ludzi, że w ogóle ciężko się dostać. No ale dzisiaj myślę, że damy radę. First in the world. Tam właśnie idziemy. Miejsce nazywa się Bradbury. Zobaczyć. Tak wygląda cały budynek. Możecie zobaczyć cenę tego masażu. To jest z podatkiem już. 200 zł kosztuje za godzinę. O! No nie no, to jest masaż. Mam sobie wybrać. O! A, ty takie szalone wziąłeś. Hello, Sawadika. I'm Peter, nice to meet you. Nice to meet you. Poland. Pan do nie Thailand.
Kończymy to, ale powiem wam, że to było tak świetne. To naprawdę można sobie przyjść przed imprezą. Możecie sobie wybrać alkohol, jakie chcecie. Wiadomo, piwko 250 kosztuje i tak dalej, ale zabawa dobra. No i dobra, moi drodzy, koniec tego odcinka. Dla was takie ostatnie coś fajnego, co można zrobić w Bangkoku. Myślę, że to jest świetna atrakcja, naprawdę świetna. Tym bardziej, jeśli sobie przyjdziecie na przykład tutaj w piątek, w sobotę lub jakikolwiek dzień przed imprezką na taki biforek, napicie piwka, fajny masażyk, muzyczka. Świetna sprawa. I masaż, jeden z najlepszych naprawdę, jakie miałem w Tajlandii. Cena, wiadomo, 4 razy wyższa niż w normalnym salonie masaży, ale warto, bardzo, bardzo warto. I warto też zasubskrybować kanał Podróże Wojownika, także zróbcie to. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek.